Siemka, ja jestem Adachu. Jeśli zostawiliście suba na moim kanale albo oglądacie mój kanał od ostatnich 11 miesięcy, to prawdopodobnie zastanawiacie się, jakim cudem jesteśmy w 8. rozdziale mangi Dragon Ball Bloodlines. Na moim kanale bodajże jest to odcinek 14 i pierwszy raz słyszycie o tej mandze. Skąd to się w ogóle wzięło? Tak się składa, że ta manga niestety miała dość długą przerwę. Z jakiego powodu? Nie wiem. O to musielibyśmy pytać autora tej mangi. Bloodlines Production, tradycyjnie linki do autora znajdziecie w opisie, ale okazuje się, że 8. rozdział tej mangi został już opublikowany. Ma on 69 stron, ale to ile on ma stron? Myślę, że to jest sprawa drugorzędna. Fabuła. Czy jesteście w stanie sobie przypomnieć, co tam się działo? Być może ta okładka trochę wam rozświetli pamięć. Ja przyznaję, że totalnie nie miałem pojęcia, o co tam chodziło. Oczywiście jak zobaczyłem postać Birusiny, którą tutaj widzimy na samym dole, Trunksa, Gotena, Yamszy z brodą, Piccolo tam akurat jest postacią totalnie trzecioplanową, Tapion też tam był w tej historii, widzimy go na okładce, no i rogaczy, którzy są też na okładce jako postacie antagonistyczne. Z tego co pamiętam, to było tak, że Birusina na początku walczyła z Gotenem i Trunksem, pokonała ich, potem oni trenowali na własną rękę, Trunks poszedł do komnaty Ducha i Czasu, Goten trenował z Yamszą, Piccolo tam jest nieobecny praktycznie i ostatni rozdział skończył się tym, że Trunks wyszedł z komnaty Ducha i Czasu, nawet tańczyłem dla niego, taki był piękny. Tak, musiałem sobie przypomnieć własny odcinek, o co tam w ogóle chodziło. Poleciał walczyć z Birusiną i w trakcie tej walki zostaliśmy pozbawieni możliwości zobaczenia, co będzie się działo dalej. Także bez zbędnego bajdurzenia wracamy do mangi Dragon Ball Bloodlines. Jeśli nie pamiętacie, co się dzieje, ja jestem z wami. To nie jest tak, że tracicie coś. Ja też jestem w tej samej sytuacji co wy. Więc nie patrzcie na mnie z wyrzutem, że ja tutaj będę opowiadał o tym, co jakoś szczególnie pamiętam. Tak czy siak, zobaczmy jak to będzie wyglądać. Tak jak mówię, zostaliśmy wrzuceni w środek walki, bo w tym momencie 11 miesięcy temu, tak, 11 miesięcy temu ostatni odcinek wrzuciłem 3 maja praktycznie, więc prawie rok od ostatniego odcinka na moim kanale związanego z tą mangą. Myślę, że warto byłoby sobie zrobić jakiś skrót. Zrobimy tak, żeby troszeczkę usiąść te białe fragmenty. Można byłoby zrobić jakiś skrót przypominający co było w historii, ale w życiu czasem trzeba być spontanicznym. Trunks wyciąga rękę w stronę Birusiny, która otrzymała od niego kilka silnych ciosów. Trunks jest już po ciężkim treningu w komnacie Ducha i Czasu. Won do piekła! Birusino wściekła! Wykrzykuje Trunks, ale nagle na miejscu pojawia się Goten. Nie, to jest Goku. Fryzura jest narysowana w taki dynamiczny sposób, że nie jestem w stanie zauważyć, kto to jest. Ktoś ratuje Birusinę, kopiąc w ręce Trunksa. To jest Goten. I mała próbuje wyjść z pokoju. Mała, nadrapać. Malutka się stęskniła za mną. Malutka, czy ty kibicowałaś w tej walce Birusinie, czy Trunksowi, czy Gotenowi? Powiedz mi, malutka, komu kibicujesz? Musisz się przyznać, czy jesteś za Birusiną, czy jesteś za Trunksem? Nadrapak. Wiecie, koty znają kilkaset słów, są w stanie zapamiętać, więc jak ja już mówię nadrapak, to mała wie, że chodzi o drapak. Także mimo wszystko nikt się tutaj ani nie będzie drapał, ani przytulał. Tutaj się Goten nie pieści z Trunksem, kopiąc go w ręce i ten atak jest wyrzucony w powietrze. Ratuje tym samym Goten Birusinę od przyjęcia tego potężnego kiblasta, który wybucha w powietrzu, rozświetlając całe niebo. Birusina jest zszokowana. Co to się właśnie stało? Przestań, Trunks! Niczego nie rozumiesz! Birusina... O, Lada ona się nazywała, okej. Kto? Birusina nie jest naszym przeciwnikiem. Ona... O! Goten został zaatakowany przez Trunksa. Ja nie rozumiem? Ona próbowała nas zabić! Wykrzykuje Trunks, uderzając Gotena w brzuch. Ten jest w bazowej formie. Przyjął takiego luja ogłuszacza od swojego kumpla, który jest w USSJ 5,5. Nagle Tapion się włącza do wszystkich. Wszyscy, spokój! Żeby nikt 2 razy w pierdolu nie dostał. Uspokój się. Ja jestem spokojna, mówi Birusina. Gdzieś blisko akcji, mówi nam narrator. Piccolo się spóźnił jak zwykle. Piccolo w tej mandze jest nieistniejący. Trunks odrzuca Gotena, a w zasadzie jego truchło i próbuje dalej kontynuować walkę z Birusiną, która... Czy jest przeciwnikiem, czy jest przyjacielem, czy jest sojusznikiem? Widzieliśmy w ostatnim rozdziale, jak gra w piłkę nożną z dziećmi z wioski Namu. Więc mieliśmy pewne ocieplenie wizerunku. Czy to jest dowód na to, że faktycznie ma dobre zamiary? Nie mam pojęcia. Piccolo przylatuje... O! A w zasadzie nie przylatuje na miejsce. Coś zatrzymuje go, odwraca głowę i zwraca uwagę chyba na jakąś Być może to rogacze.
Być może Birusina nie jest faktycznie zła, tylko rogacze są źli i Piccolo właśnie ich tutaj zauważa. Nie! Piccolo coś wyczuł, przylatuje na miejsce. Wy wszyscy! Wystarczy! Może faktycznie chodzi o to, że mamy połączyć siły w walce z rogaczami. Co tam się dzieje? Muszę ostrzec innych. A to po kolei w ogóle są te panele? Innych w sensie w Pałacu Kamiego, a nie, że tych tutaj Gotena, Trunksa i tak dalej. Piccolo aż się trzęsie ze strachu, aż mu czułki oklapły. Dużo emocji kota można wyczuć po jego uszach, albo po jego wibrysach, albo po jego ogonie. W przypadku Piccolo myślę, że jest podobnie. Tapion, posłuchaj mnie. A, Tapion i Birusina się znali, prawda? Oni się znali z dzieciństwa. Możecie sobie pogadać później, teraz nie jest na to czas. W mojej drodze tutaj poczułem... Piccolo. Nagle przerywa Piccolo Tapion. Gdzie jest Yamcha? Może to Yamcha odpalił Ultra Instynkt na horyzoncie i to jego czujecie. A może Yamcha już jest w swojej pozycji śpiącej, bo rogacze najpierw do niego dotarli. Co to jest za laboratorium Dextera? Dlaczego to... Aha, to jest pod ziemią. Myślałem, że to nagle wyrosło na ziemi. Widzimy tutaj mroczną postać. Nie widzimy jej głowy, ale podejrzewam, że to są rogacze. Co oni tutaj myślą? Co oni tutaj robią? O! Na tronie siedzi jakiś rogacz, ale on ma ułamany róg. I ten tron też jest jakiś taki połamany. Może ci dwaj rogacze przylecieli na ziemię, żeby obudzić króla rogacza, jelonka rogacza, który jest uśpiony na ziemi, czyli taka budżetowa wersja Majin Buu sagi. Piccolo, Babidi i Dabura przylatują na ziemię, żeby obudzić Buu, a tutaj mali rogacze budzą dużego rogacza. Może by tak było. Szuf, 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 szuf. To są chyba dźwięki targania kogoś po ziemi? Nie wiem, co to są za dźwięki? Szuf, szuf. Tak czy siak, z cieni wyłania się bardzo mroczna postać. Ubrana w taką kamizelkę trochę jak pan Popo, co nie? Na początku pomyślałem o Metamorianach, o fuzji, ale to nie jest ta sama kamizelka, bo nie ma krosantów tutaj na ramieniach. A tutaj wydaje mi się, że to jest kamizelka pana Popo. Może pan Popo jest tak naprawdę jakimś ukrytym zagrożeniem dla Zeno, a nie wcale rogacze. Ej, on kogoś tutaj... To Yamcha został porwany, zobaczcie, ciągnie go za nogę. Rzuca go przed tron, przed nogi tego jelonka rogacza, a laboratorium Dextera całe trzęsie się. O co tu kurwa chodzi? No merci! Nie rób mi reklam w takim momencie. Przepraszam za moje poprzednie akcje. Powinienem był być bardziej ostrożny, komandorze. Jednakże technika pieczętująca zadziałała perfekcyjnie. Byłem w stanie złapać go z opuszczoną gardą, mówi rogacz do swojego przełożonego. Yamcha został schwytany, ale kim wy kurwa jesteście? Yamcha jaką brodę, patrzcie jaką zapuścił, taki kurde kucyk. Worek na śmieci sobie zrobił na brodzie. Jak się nazywa ta fryzura? To nie jest warkocz, to nie jest kuc, no to taki kucyk chyba, nie? Kucyka sobie zrobił na brodzie. A dlaczego w ogóle spinać brodę w ten sposób? Czy ona mu przeszkadza w walce? Pytam kogoś, kto ma tak spiętą brodę. Dlaczego tak spinacie brodę? Dla wyglądu? Czy może dla wygody? Czy może dla jednego i drugiego? A niech to, co on mi zrobił? Nie mogę się ruszać, mówi Yamcha, który jest faktycznie totalnie sparaliżowany. To czas, mówi jelonek rogacz, wzlatując w powietrze. Rozdziera... Czy on się właśnie rozebrał? Rozdziera swoje ubrania. Już nie będę dłużej utrzymywał się w cieniach. W końcu weźmiemy to, co jest prawnie nasze. Mówi jelonek rogacz, który wylatuje na golasa z dziupli. Chłopie, ubierz się najpierw, ludzie oglądają. Bierze to laboratorium Dextera, wyciąga kurwa mocami telekinetycznymi i nagle Yamcha traci przytomność. Tu mamy jakieś stworzenie Adama praktycznie, patrzcie. Yamcha również jest podnoszony mocami telekinetycznymi i nagle budzi się. Czekajcie. O co tu kurwa chodzi? Czy Yamcha został przekabacony na drugą stronę? Czy Yamcha został jakimś niewolnikiem? Nie no, to wygląda jakby tutaj jakby coś kapało z niego. Jakby to krew z niego kapała. Jakby Yamcha został... A właśnie. Jakby mu zrobił doktora Giro. Zobaczcie jak cwanie autor tej mangi narysował energię przy drugiej ręce. Tak, żeby akurat fiflaka zasłoniła, prawda? W sumie dobrze, bo bym musiał sam potem cenzurować, bo YouTube nie lubi takich rzeczy, ale... Yamcha próbuje chyba jeszcze coś tam zaatakować. Zaciska zęby, jego ręka się rozświetla. Nie mam pojęcia o co tu w ogóle... co tu w ogóle chodzi? Faktycznie. Przypomniało mu się, jak dostał dokładnie tak samo od doktora Giro. Mamy sprawne nawiązanko tutaj, ale... Kim jest jelonek? Ten się cieszy, podwładny jelonka. Nagle coś zauważa. Zobaczcie, jakie tutaj znaki zapytania do góry nogami. Nagle coś zauważa. Yamcha krzyczy. Kurwa, kamyk świeci. Czy ja... Jakby to się wszystko działo na dwóch różnych stronach,
to bym się zastanawiał, czy ja w dobrej kolejności patrzę na te strony, ale to się wszystko dzieje panel obok panelu. Ten się cieszy, nagle się dziwi, nagle krzyczy, pień zaciska, Jamsza krzyczy, kamyk się świeci, ten łapie ten kamyk i uderza... A, czekaj. A, on chyba wyciąga kamyk z ciała Jamszy. Ale co to jest za kamyk? Może to jest coś, o czym ja już nie pamiętam? Może to jest coś, co było parę rozdziałów temu, a ja o tym zapomniałem? Co to jest za kamień? On chciał wyciągnąć coś z ciała Jamszy. Ale dlaczego Jamsza miał jakiś kamyk połknięty? Może połknął, bo nie miał jak go schować i potem chciał go, wiecie, odzyskać z drugą stroną. Wstawaj, mój chłopaku! Pokaż, kim jesteś, Jamsza! Mistrz Roshi? Dobrze, zrobię to! Mówi Jamsza, który nagle widzi wizję. Nie, czekaj. To wygląda jakby ktoś inny, jakby to Goten. Przecież to po koszulce widać, że to Goten go trzyma. Wszyscy przylecieli, nawet Birusina przyleciała. Ach, dziecko imperatora Gina. Księżniczka dumnego Anubiana. I rasa Birusa tam faktycznie była, Anubianie. A Birusina jest księżniczką i jej brat Benkart, czyli Tapion chyba, tak? Tapion jest bratem Benkartem Birusiny. Czyli łączycie siły, panowie? Łączycie? I Birusino? Tak, umrzesz z mojej ręki! Tak jak on umarł! Birusina i Tapion łączą siły i rzucają się w stronę Jelonka Rogacza. A czemuśmy nie widzieli nawet, jak oni się dogadują? Jelonek Rogacz i co to w ogóle ma być za panel tutaj? Zobaczcie, jakiś taki został wpuszczony panel tylko po to, żeby nam pokazać, że jest jakiś atak, ale nie wiem, o co tutaj chodzi. Tak czy siak Birusina i Tapion rzucają się w stronę Jelonka Rogacza. Goten i Trunks stoją na ziemi, dołączają również do walki. Goten włącza w końcu Super Saiyanina. Trunks wygląda na to, że w Super Saiyaninie 2 albo jest to USSJ, trudno mi powiedzieć. Walka się zawiązuje, mamy 4 na 1. Piccolo w tym czasie robi za Krillana, którego w tej mandze nie ma i znowu widzimy ten kamyk. Czy on mu daje sensu, czy on mu ten kamyk wkłada z powrotem? Nie no, o co tu chodzi? Patrz, ten Jelonek Rogacz lewą ręką blokuje cios Tapiona, blokuje, w prawej ręce trzyma ten kamień. Piccolo mu tylko zakładał bandaż. Jamsza potrzebuje pomocy, nagle Piccolo telepatycznie kontaktuje się z Dendym i Tenshinhanem. Fajnie, że dopiero teraz to powiedziałeś innym. Lecę, panie Popo, potrzebuję mojej pomocy. Dendy! Przecież Popo tak nie mówi do Kamiego, mówi do niego Kami sama. Dendy, proszę zatrzymaj się. Przepraszam, ale musisz być bezpieczny. W razie gdybyśmy mieli skorzystać ze smoczych kul. Przepraszam, że ja tak tutaj troszeczkę zmniejszyłem. Cała strona wygląda tak, tylko widzicie, że jest bardzo dużo tego białego i chcę wam to trochę powiększyć, więc mimo tego, że uciąłem, czasami ucinają się obrazki, to znaczną większość widzicie, mogę nawet rozszerzyć troszeczkę, bo to nie będzie aż takiej dużej różnicy. Zajmijcie się Chaozu, mówi Tenshinhan, wyskakując z pałacu Kamiego, pędzi, jeszcze leci po drodze przy wieży Karina. Tenshinhan, to ostatnie senzo, które mamy, łap! Dzięki, mówi Tenshinhan, dosłownie się skojarzyło mi jak z Saiyan Sagą, też jak Goku, prawda? Przeleciał tam koło wieży tylko, żeby uratować naszych przy walce z Vegetą i Nappą. Birusina i Tapion przegrywają tę walkę. Kiedy zabijałem waszego ojca, błagał mnie, żebym go nie ranił, mówi Jelonek, stąpając na głowę Tapiona. I nie zrobiłbym tego, gdyby dał mi to, co mi się należało. A kiedy ty, chłopie, założyłeś spodnie? Od kiedy on ma spodnie? Kiedy była strona, kiedy on założył spodnie? Nie było takiej strony. Okej, ta łapie jego rękę, mówi coś po japońsku nagle, aż jej się języki pomyliły. Twoi ludzie zdradzili moich! Zniszczyli nasze miasta, nasze kolonie! Więc teraz ja ci za to odpłacam! Mówi Birusina, poturbowana tak samo jak Tapion. Rogacz, pomocnik Rogacz jest tutaj w walce z Gotenem i Trunksem. Nie wiem, dlaczego on jest tak silny. No okej, no zapomniałem w sumie, jak to wyglądało do tej pory z nimi, więc nie wiem, czy oni faktycznie powinni być tacy silni, czy ja się powinienem dziwić z tego powodu, że tankuje sobie Godena i Trunksa SSJ, ale uznajmy, że będzie tak ciekawie dla historii, prawda? Trunks przed chwilą klepał Birusinę, a teraz okazuje się, że razem nawet z Gotenem nie są w stanie tego Jelonka, a w zasadzie to nie jest Jelonek Rogacz, tego małego Rogacza chociażby zmusić do defensywy. Jamsza tam cały czas dogorywa, coś mu się śni. Pokaż im, kim jesteś, Jamsza! Roshi? Ten ma halucynacje. Pokażę, mistrzu! Jamsza, uspokój się, nie krzycz! Jesteś dziurawy, przestań się denerwować. To chyba był okrzyk bólu, a nie taki war cry, no nie? Okrzyk jakiś bitewny. Weź tabletki i idziemy spać. Dobrze, dobrze. Zostaw sztuczną szczękę w szklance, jesteś już za stary. Dzięki, Piccolo! Mówi Jamsza. Kurwa, mniejszych literek się nie dało zrobić? Co tam jest napisane? Damn it, he's untouchable. Okej.
He's unreadable. It's unreadable. Goten i Trunks cały czas walczą z pomniejszym rogaczem, robią wokół niego jakiś wir powietrzny. Ha! Trunks nie jest w stanie chyba znaleźć żadnej dziury w obronie, myśląc sobie, że jest dosłownie nietykalny. Nagle z góry ktoś spada, to ten! Jakie wejście ten Shinhana, dosłownie jak Freeza na końcu sagi Granoli. Co za wejście ten Shinhana, ląduje on i mówi: chłopaki, będę wam kibicował, bo nie pomogę w walce, ale będę wam kibicował. Ej, Yamcha, zjedz to senzu. Dzięki, już się martwiłem. Crunch, crunch, tutaj po japońsku, czy cokolwiek innego. Onomatopeje japońskie, to mi się podoba. Manga z onomatopejami japońskimi zupełnie się inaczej czyta niż z onomatopejami angielskimi. Nie wiem, czy też tak macie. Tapion rzuca się w stronę Jelonka, próbując wyprowadzić parę ciosów mieczem. Nagle Jelonek orientuje się, że wokół niego jest kilka ataków ki, kilkanaście w zasadzie ataków, które wcześniej przygotowała Birushina. Mamy tutaj ewidentnie taktykę, można powiedzieć, może nie braci, ale rodzeństwa, jeśli wierzyć faktycznie w to, że Tapion i Birushina są rodzeństwem. Mamy tutaj taktykę dosłownie godną Gohana i Piccolo, albo 17 i 18 z turnieju mocy. Tapion odwraca uwagę Jelonka, w tym czasie Birushina przygotowuje ataki. Jelonek jest zmuszony do tego, żeby unikać tych ataków i w tym momencie, kiedy on skupia się na pociskach ki, Birushina doskakuje za niego, wyprowadza kopnięcie, wyrzucając go w powietrze. Dobra robota, Birushino! W końcu jakieś obrażenia widzimy na twarzy Jelonka. Upada on na ziemię. Kurwa, nagle jest przy tym laboratorium Dextera, który nie wiadomo dlaczego się tam pojawiło i nie wiadomo dlaczego w ogóle, do czego ono służy. To był twój obowiązek, żeby ochronić relikt. To gdzie ten kamyk, który Yamcha miał w brzuchu? Księżniczko. Ale teraz, po destrukcji niezliczonych cywilizacji z mojej ręki, znowu, po raz kolejny, będziesz nosiła brzemię wszystkich niewinnych żyć, które zostaną stracone. Nie! Nie słuchaj go! Wykrzykuje Tapion. Ojcze, mówi sobie pod nosem Birushina. Nie mówi do rogacza, bo to nie jest ich ojciec. Twoi ludzie używali portali, żeby najechać nasz świat, żeby zabrać to, co jest nasze. Jin, chyba to jest ich ojciec. Jin użył tego portalu, żeby zabrać nam kryształ. Opóźnił nasze plany o 1000-lecie. Ale teraz zapłacisz za to. Nie wiem, o co ci chodzi, Jelonku rogaczu, ale masz jakąś sprawę. Tak czy siak, nieważne z jakiej jesteście rasy, nieważne w jakim czasie żyjecie, nieważne czy to jest fanowska manga, czy to nie jest w ogóle manga, zawsze konflikty są rozwiązywane w ten sam sposób. Siłą. I tutaj będzie dokładnie tak samo. I to mnie obchodzi. Ale Birushina ma jeszcze coś do powiedzenia od siebie. Mój ojciec był dobrym człowiekiem. Tak dobrym, że był w stanie zrobić złe rzeczy w imię większego dobra. Był zdobywcą, który się pogubił. Nie zmiękł z czasem. Rozwijał się, uczył się, tak samo jak ja. Dobra, bijcie się, kurwa. Ty jesteś tym, który zapłaci, wykrzykuje Birushina. Za późno, księżniczko. Jelonek rogacz kładzie rękę na laboratorium Dextera i je wybucha. Myślałem, że jemu na nim zależy, ale wygląda na to, że to była jakaś karta przetargowa. Chyba że on próbował kogoś uwolnić tutaj, wyzwolić jakiegoś potwora, nie wiem. Coś się nagle pojawia w powietrzu tutaj, nie sądzicie, że to wygląda jakby jakiś dym zaczął coś kształtować? Pioruny nagle nawalają, wszystkie postacie zaciskają zęby w typowo dragonballowym stylu. O co tu chodzi? Ha, ha, ha. Po tych wszystkich latach, tych wiekach. No i jestem ciekaw, co tu się stało. Może gdybym przypomniał sobie wszystkie rozdziały do tej pory tak skrupulatnie, to bym wiedział, ale nadal tak... O, faktycznie coś zostało uwolnione. Utknięty w ciemności, ukształtowany przez przeszywające zimno. Mówi Jelonek rogacz, a za jego plecami pojawia się jakiś... Kurwa, Shrek! Co to jest za Shrek z włosami? Shrek 5. Będziemy królami. Będziemy rządzić w... Tego zdania Jelonek rogacz nie jest w stanie dokończyć ze względu na to, że Shrek łapie go za szyję. Wygląda na to, że to zło, które uwalnił, jest zbyt chaotyczne, żeby mógł... Okej. Nie patyczkuje się kolega z Bloodlines Production, muszę przyznać, ten kadr jest dość wymowny, także Jelonka rogacza z nami już nie ma. Miał wspaniały pogrzeb. Pomniejszy rogacz nie wierzy własnym oczom. No a Shrek zaprezentował nam tutaj duży pokaz siły, bo jeśli nasi nie byli w stanie go pokonać, mówi o Jelonku rogaczu, to co w takim razie mamy myśleć o Shreku? Nie może być. Król ciemności Akuma to tylko mit. Portal przecież tylko powinien pozwalać
na podróż naszych armii. Jelonku rogaczu, coś ty narobił! Wykrzykuje pomniejszy rogacz. Birusina i Tapion pokiereszowani opadają na ziemię. Goten, a Yamcha w zasadzie, Tenshinhan, Piccolo również lądują. Nasi bohaterowie są gotowi do walki, podoba mi się to, zobaczcie. Mocny kadr tutaj widzimy. Piccolo, Yamcha, Tenshinhan, na pierwszym planie Trunks i Goten. Tenshinhan wyrasta sobie w ogóle ręce. Yamcha przyjmuje pozycję wilczych, porywistych pięści niczym wiatr na polu w Ciechocinku. Piccolo gdzieś tam schowany za bujną czupryną Trunksa i Birusina i Tapion kompletnie pominięci, no bo przecież Saiyanie i główni bohaterowie muszą się bić. Ja się akurat cieszę, bo lubię i Gotena, i Trunksa, i Yamcha też lubię, i Tenshinhana też lubię, i Piccolo lubię nawet bardzo. Więc czy ta walka się rozpocznie tutaj, czy będziemy musieli czekać na nią kolejny rok? Zobaczymy. Nadchodźcie, przychodźcie, moje dzieci. Nie wygląda to dobrze. Shrek podnosi rękę. Chyba postacie ze wszystkich bajek zaczyna przywoływać. Na różnych miejscach ziemi pojawiają się ciemne plamy, jakby otwierał portale, z których mieliby O, ten też nie ma spodni. Ależ on tutaj został narysowany. To jest jakiś... Patrzcie, on ma normalnie kopyta. Ma kopyta, ogon, rogi, no wygląda przerażająco. Ale formę ma chłop, co nie? Jakie udziska, ja pierniczę. Faktycznie otwierały się portale i z tych portali zaczynają wylatywać demony. Czyli to jest taki Piccolo Daimao. Czyli mamy takiego Piccolo Daimao, trochę Majin Buu. No jest tutaj przerażająca postać. Nie będę ukrywał, że chłopak wygląda tak, jakby matka go nie kochała, albo nie karmiła, albo jedno i drugie. I teraz nasi będą się bić po całej ziemi, czyli też będzie trochę jak Saga Moro, no nie? A co tu się dzieje? To Bra malutka w korporacji Kapsuła, Bra w sajańskiej zbroi, lata pomiędzy tymi wszystkimi botami treningowymi, niszczy jeden za drugim. Ona w ogóle jest Sajanką, czy to są niebieskie włosy, czy o co tu chodzi? Ktoś tam wyłącza jej... A, ktoś alarm włączył, tak? Ktoś włączył alarm. A to Maron, córka Krillana. Musisz to zobaczyć. Za oknem mamy jakiegoś biesa, którego widzieliśmy wcześniej. Maron i Bra. Nie sądziłem, że te dwie postacie będą tutaj brały udział w tej historii. Mamo, jesteś tam? Mamo, powinnaś to zobaczyć. Bulma włącza telewizję, wszystko widzi, dzwoni telefonem. Dlaczego nikt nie odbiera? Nawet Piccolo? A Piccolo w ogóle ma komórkę? Super Hero miał, okej, dobra, ale to myślisz, że ją zabiera ze sobą wszędzie? W końcu ktoś odebrał. Co to jest za 18, która siedzi na głowie Krillanowi? I jakie ma... Kurwa mięśnie, o co tu chodzi? Idziemy na pierdoloną randkę, raz na 6 lat i zobacz co się dzieje. Patrz, ta usiadła mu na głowie. Co tu się dzieje? 18 i Krillan poszli na randkę. Krillan, jesteś ostatnią osobą, do której zadzwoniłam. Wszystko jest w porządku? Ha, dobrze wiedzieć, że jestem twoją ostatnią deską ratunku. Nie, wszystko nie jest w porządku. 18 nagle krzyczy, proszę powiedz mi, że nasze córki... Jak to nasze córki? To jeszcze jest druga? Nie walczą z tymi potworami. Oczywiście, że nie walczą, bo ja walczę z muchą, ja się wszystkim zajmę. Oczywiście, że nie walczą, są tu... Bulma, wciąż tam jesteś? Mówi głos w komórce, bo okazuje się, że córek nie ma! Zostały zabrane, albo pojechały walczyć, bo są przecież bardzo ziarskie, także zobaczymy. Być może pojechały walczyć, a może zostały porwane, nie wiem, ale jest to... Powiedzmy początek takiej chaotycznej akcji, w której dużo postaci będzie mogło się wykazać i myślę, że będzie ta historia nastawiona na przedstawienie drugoplanowych postaci. Jak długo będziemy musieli czekać na dalszą historię, nie wiem, ale jeśli wam się podobało, jeśli będziecie czekać razem ze mną, a wiecie, to jest taka historia, do której się wraca raz na jakiś czas, można się chwilę pocieszyć oglądając ją, ale ze względu na to, że nie wychodzi ona regularnie, to trudno się jakby utrzymywać w tym stanie wciągnięcia przez rok chociażby, no nie? Więc tak czy siak, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie lajka, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Widzimy się niebawem i oczywiście odsyłam do autora, linki do niego znajdziecie w opisie. Trzymajcie się, na razie, cześć, dziana.